Pałac Kultury, podejście numer 2. Tak jak ostatnio byliśmy w podziemiach pod Trybuną Honorową, tak dzisiaj udamy się do podziemi Pałacu Kultury. Czy rzeczywiście istnieje jakiś tajemniczy tunel i czy dojeżdżał tam pociąg? No i przede wszystkim, czy jest tam schron przeciwatomowy? Dowiecie się w dzisiejszym odcinku. Stojący praktycznie w sercu stolicy Polski, Pałac Kultury już od momentu powstania w 1955 roku owiany był wieloma legendami. Początkowo niedostępny dla zwykłego śmiertelnika, ogromny budynek będący niegdyś drugim najwyższym budynkiem w Europie, powstał według projektu radzieckiego architekta Lwa Rudniewa i stanowił, cytuję, dar narodu radzieckiego dla narodu polskiego. 237-metrowa konstrukcja licząca 44 kondygnacje nadziemne ma niezliczoną ilość sal, pokoi, kin, wystaw, restauracji i klubów, ale mało kto wie, że pałac tak naprawdę ma dodatkowe 2 piętra podziemne. To właśnie z nimi wiążą się największe tajemnice pałacu. Podobno pod powierzchnią ziemi istnieje tajny tunel łączący budynek z niegdysiejszym domem partii, a gdzieś w bocznych nawach znajduje się peron, gdzie miał zatrzymywać się pociąg. Dodatkowo uważa się, że pod pałacem ukryty jest ogromny schron przeciwjądrowy. Dziś przekonamy się, co tak naprawdę skrywają piwnice pałacu, ale zanim zaczniemy, musicie wiedzieć, że dzisiejszy odcinek jest następstwem wielu miesięcy starań o pozyskanie wielu zgód i pozwoleń, ponieważ podziemia pałacu nie są dostępne do zwiedzania. Siema, witajcie na następnej wyprawie. Dzisiaj odwiedzimy piwnicę Pałacu Kultury i Nauki. Nie wiem, czy wiecie, są 2 piętra. -1 i -2. My wam pokażemy wszystko i opowiemy o wszelkich tajemnicach. Nie jesteśmy sami, z nami pan Romuald Florianowicz, pracownik działu imprez Zarządu Pałacu Kultury. Bardzo panu dziękujemy. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja też się przywitam. Zapraszamy. To co, zaprowadzi nas pan do schronu przeciwatomowego pod Pałacem Kultury? Można tak powiedzieć, bo wymagania grubości betonów spełniają taki obiekt. Lecimy? Lecimy. Czyli teraz jesteśmy jakby na parterze, bo poziom 1 jest de facto... Jesteśmy na poziomie zerowym. No widzisz, to jest specjalna winda. Dedykowana winda jest, tak? Zamówiłem. Wsiadamy. I ona jedzie tylko w dół. Albo znaczy jedzie na -1. Zobaczcie, Albo w bok. do 27, a my na -1. To są drzwi szachtów windowych. Tych, którzy jeżdżą na samą górę. Tak, jeżeli winda ulega jakiejś tam awarii czy przeglądowi, to żeby pod nią wejść, otwiera pan te drzwi, winda jest nad pana głową. Rozumiem. Podłogę. Rozumiem. Czyli my już jesteśmy jakby na -1. Na -1 i to jest -6 metrów, tak? Tak. Słyszeliśmy wiele legend o tym, że w podziemiach Pałacu Kultury znajdują się schrony atomowe, tunele do domu partii. Chcemy pokazać, jak rzeczywiście wyglądają podziemia Pałacu Kultury. I słuchajcie, znajdujemy się na poziomie -1, który technicznie jest zapleczem technicznym. Słuchajcie, tutaj twoje miejsce pracy mają pracownicy zarządu od spraw technicznych, czyli ślusarze, spawacze, etc. Można powiedzieć, że Pałac Kultury jest samowystarczalny. W momencie, kiedy cokolwiek się dzieje, pracownicy od razu zajmują się konserwacją, także wszystkie naprawy są na bieżąco przez pracowników pałacu, ale zwróćcie uwagę na te betonowe końcówki, bo do nich przejdziemy już niedługo. Znajduje się na jednym z parometrowych filarów, których początki sięgają poziomu -2. A oprócz tego, że one sięgają tego poziomu -2 i na nich właśnie jest oparta ta część pionowa, można powiedzieć, która idzie do góry Pałacu Kultury, to jeszcze ten poziom ma to do siebie, że jest wylana poduszka betonowa, która jest w kształcie klina. Ma ten klin około 15-20 metrów, teraz ciężko stwierdzić, ale możecie sobie wyobrazić, jak i ile tego betonu było tutaj rzucone, żeby to wszystko mogło powstać. A do tego jeszcze się wiąże z tym wszystkim jedna ciekawa historia. Mianowicie chodzi o to, że nieopodal kina Atlantik, tam gdzie są dookoła kamienicy, wybiła woda podczas właśnie betonowania tego miejsca. Ponieważ jak wiecie, wody gruntowe, jak wlano tyle ton betonu tutaj, no to ta woda gdzieś musiała uciec i uciekała do pobliskich właśnie rejonów Pałacu Kultury. No i właśnie przez parę, nie wiem, miesięcy tam mieli problemy z podtopieniami, z wodą, która wybijała. Co jest za tymi drzwiami? Tam jest wejście do tego tajnego schronu? Nie, to jest do łodzi podwodnej. To jest szyb wentylacyjny z otworem zamykanym bardzo solidnie, dlatego że jak powietrze tutaj leci, to by wciągnęło pana jak w odkurzacz. Dobra, wchodzimy do dyspozytorni głównej Pałacu Kultury, czynnej całą dobę.
Dzień dobry. Kurczę, to trochę wygląda jak w elektrowni atomowej. Jak trochę w ignalińskiej elektrowni jądrowej. Znajdujemy się w dyspozytorni głównej Pałacu Kultury, która jest czynna całą dobę. No i tutaj mamy człowieka, który wie najlepiej, co tutaj się dzieje, dlatego chcielibyśmy zapytać, jak wygląda całość tej pracy, co ja mam za plecami i co tu się w ogóle dzieje. Jak Pan powiedział, jesteśmy na dyspozytorni głównej Pałacu Kultury na -1. Ona jest czynna całą dobę. Non-stop znajduje się tutaj dyspozytor, który nadzoruje jakby cały pałac. Mamy tutaj tablice sterujące, to są jeszcze stare, które są teraz już nowoczesne komputery podłączone. Wszystko jeszcze radzieckie, tak? Tak, wszystko radzieckie. Tutaj jest od załączenia, temperatura wyjściowa, nagrzewnica wstępna, nagrzewnica druga, komory roszenia. Jeszcze takie stare były chłodnie, które były czynne. I to może też działać jako klimatyzacja? Tak, to była klimatyzacja z tego W Pałacu rodzaju. Kultury jest teraz 24 stopnie. Tak? Znaczy nie, to jest takie jakby w kanałach, tak, bo tu teraz nie chodzi. Jakby to załączył, to wiadomo, te powietrze zewnętrzne by z zewnątrz przechodziło przez ten wentylator i ono odpowiednio by było nagrzewane. System oznaczenia stref Pałacu Kultury na oryginalnej planszy oznaczony literami ze śladem po alfabecie rosyjskim. Mamy A, B, W, G, D, Ż. Tylko właśnie fonetycznie. Ale ogólnie to od początku to był alfabet jakby łaciński, tak? Czyli Tak, użyte litery łacińskie. Tak. Czyli i to jest taki w oryginale, tak jak to było postawione, tak tutaj Tak, jest. to ma tam 67 lat. Tak? Jeśli się pan ten guzik, ten po prawej. Po prawej. Nie, ten pod tym. Tu. Pod tym są. Ten? To jest schemat studzienek kanalizacyjnych koło Pałacu Kultury. Że jeśli któraś jest zatkana w danym momencie, zaświeci nam się i wtedy wiemy, że trzeba reagować, czy jest tam bardzo wysoki stan wody. To działa. No. Tak, to działa. Czyli w sumie bardzo dobrze, prosto i zrozumiale, Tak, że tak. coś się zaczyna świecić, Tak, wiadomo, to jest że jakiś tutaj wpływ. trzeba wysłać. Pływak jest, gdzie się podnosi i... Tutaj są oznaczone też studzienki z tego, co widzę, numerami, Tak, więc... to jest schemat, prawda? To jest taki jak właśnie tam schemat jest wentylacji, tam jest z kolei właśnie wentylacja po tamtej stronie i tak jak tutaj zawsze kolega, taki starszy dyspozytor, który pracował, już nie żyje, opowiadał, że no wszystkim, że to jest popsu. O, jakby to jest z góry lotu ptaka, Pałac Kultury i wygląda jak żaba. Widzieliśmy na zewnątrz, jak szliśmy korytarzem, taki czarny otwór zamknięty, trochę jak właz na ścianie. To są jakby... Pytanie jest takie, czy można tam wejść, czy nie? Ale to są tylko właz, który się otwiera i Ale to teraz są... można go otworzyć? Tak. Otworzy nam pan? Tak. To są od wentylacji kanały, które przechodzą. Ja wiem, ale bardzo chcielibyśmy zobaczyć i nasi widzowie też, co jest w środku za takimi drzwiami. To ewentualnie tam mogą być filtry albo tylko po prostu sam przelot i jakby, żeby mieć wstęp na drodze klimatyzatora, bo to są, no wiadomo, to są kilometry tych rur, tylko byśmy musieli wyjść na zewnątrz. To idziemy. I można przywrócić Nie wciągnie mnie? Nie, byłoby... Nie dzisiaj. Nie, to by wydmuchiwało w tą stronę. To by rzuciło nas tak. wyrzuć. Ale czuć taki cuk. No. A, zobacz, i to jest taka jakby skrzynka tutaj, to nie? A tu są te kanały wentylacyjne. Tak. Ty, ale prawda jest taka, że jakbyś tam wszedł, to byś się zmieścił, stary. Jak w szklanej pułapce, nie? No, bez problemu byś się zmieścił. A teraz myk. Włączyli klimatyzację. Nie tu być. O, i światło. A w ogóle pan powiedział, że to wypychało, więc by nas wyrzuciło i zmieniło gdzieś tam. A zobacz, że tam jest następne jeszcze. Widzisz? Nad nami. Tak. Techniki są. O kurde, jakie to wielkie. Wow. Widzicie jakie wentylacyjne kanały nad głową? I to jest jeszcze wszystko 50 lata, czy nie? Oryginał wszystko. I to jest tylko główny budynek, czy też te poboczne, lalkę kongresową? Nie, to jest tylko boczna strona, tylko przede wszystkim kinoteka. A, czyli to boczne jest? Tak. Tym, popcornem tu pachnie. No, Wyglądem A może być tak, że wyciąga na przykład gdzieś z jakiejś kuchni? Tak, bo to jest z kinoteki. No kinoteki, właśnie. no to tam popcorn. jest bar. No bez... Dlatego tutaj tak popcorn. Kiedyś na każdej strefie była obsługa, czyli jakaś tam brygada była, a teraz już jak jest na przykład
koledzy tutaj siedzą, to oni obsługują przed 3-4 strefy, tak? Także już tutaj zmieniło się, bo kiedyś było dużo więcej ludzi. To, co widzieliśmy wcześniej tam na tych monitorach, tak możemy to teraz zobaczyć w rzeczywistości. Tutaj jest, słuchajcie, można nazwać to czerpnią powietrza. Te żaluzje tutaj się odchylają, zasysają powietrze, które sobie leci. Tutaj widzicie, są filtry, wlatuje następnie do następnego pomieszczenia, znaczy takiej komory. Tutaj jest za tymi drzwiami nagrzewnica wstępna. Następnie tutaj jest ta komora roszczenia, czyli po prostu jest jakby powietrze poddawane wilgotności i tak dalej. I następnie kolejna nagrzewnica, no i już jest wyrzut powietrza na, po prostu na pomieszczenia, tak, pałacu. Strasznie się jaram, że tutaj jestem, ale chodźmy dalej, bo jeszcze przed nami poziom -2. Teraz jedziemy na -2. Czyli to można powiedzieć ciekawsze, bo głębsze, tam jest więcej tajemnic, ponieważ jest rozstaw, możemy wam powiedzieć już teraz. Nie mów teraz. To później powiemy wam, bo jest Bo tam tajemnica. był ten pociąg, co nie? Był pociąg, rzeka. Dobra, dajemy się w trakcie. Rzeka tajemnic. No i de facto teraz to jest to, co trzyma główną konstrukcję Pałacu Kultury. Fundamenty główne znajdujące się na poduszce betonowej, nośnej całej części wysokościowej. To jest jakby fundament, a ta poduszka to jest pod naszym ława. No, okej. A to jest prawda, że ta ściana ma pół metra i w środku jeszcze metalową płytę? Pręty, zaraz panu pokażę jakiej średnicy. Zobaczcie. Czyli mamy tak de facto takie zbrojenie żelbetowe, tak? Tak. W środku, na to nachodzi nam ściana, która ma de facto pół metra i 15-metrowy fundament pod nami. Wraz klinem takim wbijającym się. Ostrosłów bez szczuka. A właśnie, a jako budowa, bo też się mówi, że ileś milionów cegieł było wykorzystanych, ale to też były takie jakby nakładki, pan mówił, nie? Cegły wypełniały konstrukcję stalową. Pokażę panom w pierwszej sali pamięci naszej, pamiątek, cegłę i zdjęcie z konstrukcją surową Pałacu Kultury. Dobra, to wrócimy. To teraz tak się jeszcze zastanawiam, jak to powstało na chyba 6 ulicach, w domach, na blokach, które zostały zgruzowane. Czy te piwnice po prostu też zostały zalane tym betonem, jakby to tworząc? Czy one po prostu były i zostały zdemontowane? Czyli to wszystko zostało... To jest zdemontowane oprócz poza pałacem. W tej chwili jest realizowany plan takiego skweru. No tak, przed pałacem. To byliśmy. Tak. I tamte piwnice, jak zaczęli odsypywać ziemię, się ukazały. Natomiast tu nie, bo jesteśmy 12 metrów. Tamte piwnice są od poziomu tylko 4 metry, tak? Tam są koty. Etatowe, przypominam. Czekaj, wyłączymy lampę, to będzie więcej widać. Już dobra. W środku, słuchajcie, są koty, które są na etacie. Kiedyś ich było 14. Teraz de facto nie wiem, ile jest teraz tych kotów? 2. 2 zostały, tak? One są wszystkie wysterylizowane, są tutaj objęte opieką i tak dalej. Natomiast były po to, aby po prostu, jak są koty, nie ma myszy i szczurów. Ale my dzisiaj nie o kotach. To byśmy musieli kamerę zostawić na godzinę. My dzisiaj nie o kotach, dobrze? Tak, my dzisiaj nie o się czuli, bo może pobiegł tam i wystawi głowę, nie? A bo one wychodzą tędy sobie jakoś, Tymi otworami. no tak. Bo tutaj jakby w tych wszystkich pomieszczeniach po boku są często jakieś magazyny, tu jest na przykład historyczne, tak? No okej, tam było na przykład Muzeum jakiegoś historycznego w Warszawie, magazyn, tak? Tak. No to tam w skrzyniach coś złożyli. Okej, i tak sobie leży. Tutaj też jest dalej to samo. Jak pan zwrócił uwagę, jest sucho, więc... No to prawda, jesteśmy 12 metrów pod ziemią, a de facto jest tu w ogóle prawie nie widać wilgoci, tak? Tu zobaczcie na plan i poziom -1 to było to wszystko tam dookoła, natomiast poziom -2, gdzie jesteśmy teraz, to jest de facto ten środek.
No to jest jakby tak pałac wychodzi w tę stronę, tak? Poziom -2 to nie tylko puste korytarze i dziesiątki różnych legend, o których powiemy, ale również wystawa. Wystawa, która była zainspirowana remontem sali kongresowej. Nasz przewodnik to wszystko rozpoczął, a mianowicie stwierdził, że najlepiej, żeby zachować to wszystko, żeby pokazać naszym pokoleniom, przyszłym pokoleniom, jak to wszystko wyglądało, stworzył właśnie taką wystawę, którą możecie teraz zobaczyć pamiątki z minionej epoki, ale nie tylko. Witam w pierwszej sali wystawy, w której znajduje się taczka japońska, tak zwana zwykła taczka i co ciekawe, mamy jedną cegłę, która każdą przestrzeń Pałacu Kultury wypełniała. Czyli Pałac Kultury jest ze stali, tutaj mamy różnego rodzaju trekry, jak zwał, tak zwał, te metalowe elementy, wypełnione ściany tymi cegłami, co pokazałem, a z tych cegieł od razu jednocześnie wmurowano haki, na których powieszono płyty, bo to są płyty, którymi jest obłożony Pałac Kultury. Płyty były wypalane prawdopodobnie na Łotwie. Wieszaniem tych płyt zajmowali się, po rosyjsku nazywali się ablicowszczyki. Kto to był ablicowszczyk? Człowiek, który fizycznie wieszał na tych hakach wystających z cegieł te płyty. I mamy jedyny transparent z budowy, który nawołuje do współzawodnictwa brygad z okazji 37. rocznicy rewolucji październikowej. Drodzy widzowie, stoję na mównicy, ale nie byle jakiej, ponieważ jest to pamiątka. Pierwotnie stała w sali Rady Warszawy. Teraz oczywiście Rada Warszawy została przemeblowana, ale z racji, że była świadkiem wielu historycznych wydarzeń, tutaj z tej mównicy przemawiali prezydenci Warszawy, m.in. Hanna Gronkiewicz-Waltz. Aktualny prezydent Warszawy, pan Trzaskowski, już nie zdążył z tej mównicy przemawiać. Ale przemówił Łukasz Dąbrowski. Tak jest, z Urbex History. Słuchajcie, tutaj jest stół prezydentialny. Te fotele to są jakby fotele, które każdy z nich jest jednym z przykładów całego amfiteatru. Tutaj można zobaczyć od jedynki, jak one wyglądały do piątki. Tutaj możecie też ujrzeć to, co przed chwilą nam przewodnik mówił, takie słuchawki. Każdy, kto był zaproszony do takiego amfiteatru, mógł założyć takie słuchawki, czy to był Anglik, czy Rosjanin, czy Polak i właśnie w różnych 6 językach wybrać sobie akurat jak będzie słuchać. To było to wpięte, głośność zapewne tutaj była. No ale jest jeszcze coś, co mnie chyba najbardziej zaciekawiło, ponieważ jeden fotel trochę się różni od innych, a mianowicie on był trochę tak z tyłu, jakby na tej makiecie można było zobaczyć i dlatego, że tutaj siadała specjalna osoba. Przed sobą miała taki właśnie kontuarek, który trzeba było otworzyć kluczem i pod tym było urządzenie, które odbierało głos mówiącemu. No to czyli to był taki cenzor, czyli jeśli ktoś mówi coś niewłaściwego, no to on mógł go szybko tego głosu pozbawić. Tutaj mamy jeszcze głośniki, jak widzicie, w niektórych z tych foteli. Mamy tutaj, można to nazwać rozdzielnie, jeżeli chodzi o tłumaczenie symultaniczne, bo zobaczcie, mamy 1, 2, 3, 4 różne języki, a tutaj nazwy sal. I teraz technik dźwięku, wpinając się, załóżmy, do sali Mickiewicz, włączając ten przycisk, załóżmy na język angielski, mógł na tych słuchawkach robić odsłuch, czyli rzeczywiście słyszał to dokładnie, co będzie słyszał w tym przypadku gość. Oczywiście tutaj ta cała rozdzielnia ciągnie się dalej, to już nie będziemy wchodzić w szczegóły, ale tutaj jest takie wielkie coś. Konsoleta, która obsłużyła nie jeden koncert, który teraz jest, można powiedzieć, legendarny. Stał tutaj człowiek, w ogóle nie wiem, czy to jest po angielsku, ale widocznie... Pewnie produkcji jest produkcji, tak, amerykańskiej. Jest właśnie jakieś amerykańskie, angielskie, ale zobaczcie, ile tutaj jest tych wszystkich przycisków. Sądzę, że tutaj stał człowiek, kiedyś na scenie była pani Maryla Rodowicz i tutaj oczywiście wszystko na maksa. A pamiętasz, jak w Fukushimie takie znaleźliśmy? No, też było coś takiego mieliśmy. Słuchajcie, mamy tunel. Tunel, na który wszyscy czekali. Widzicie go tam pod schodami? To jest tunel, który łączy Pałac Kultury z Domem Partii. Kto wie, z czym łączy? A tak serio? To jest to tunel, tunel. Dookoła zbiera się woda, jak widzicie, ponieważ jesteśmy 11 metrów pod ziemią, 12 metrów pod ziemią, to tam zbiera się nam woda, gruntówka po prostu, tak? I sytuacja jest taka, że jest tutaj pompa, która ma specjalny pływak. W momencie, kiedy ta woda się podnosi, pompa się włącza i nigdy to wszystko tutaj nie zostało nigdy zalane, tak? Natomiast
Jak, Konradzie, myślisz, dokąd prowadzi ten tunel? No, do bursztynowej komnaty bym powiedział. A nie do domu partii? Albo do domu partii. Albo do kanału do tunelu średnicowego. To wszystko są tajemnice, które obaliliśmy, a mianowicie wygląda to tak, nie ma tutaj dojazdu z torów, nie ma tutaj również żadnych bursztynowych komnat. Nie ma. Jeśli chodzi o schrony, to mogłoby to służyć za schron, ale Jest nie ma to schronem. Tak, no nie miało. Ale nie przeciwatomowym, bo Tak. nie ma tu filtracji. Nie ma tu takiego przeznaczenia, więc no, te wszystkie legendy, które tutaj narosły, no to prawda jest z kotkami, że rzeczywiście one tutaj bronią przed szczurami i myszami. Ale obeszliśmy wszystkie te tunele dookoła i nie ma żadnych tajemniczych wejść i przejść. A może są? Tylko nie wolno nam o nich mówić. I tutaj kończy się nasza wyprawa po podziemiach Pałacu Kultury. Przede wszystkim chcieliśmy podziękować panu Romualdowi, który był naszym przewodnikiem, który ma ogromną wiedzę i dzięki niemu my mogliśmy się też tą wiedzą z wami podzielić. No i jeśli chcecie wiedzieć, czy będzie można zwiedzać te podziemia i kiedy będzie można zwiedzać te podziemia, no to zapraszamy i odsyłamy was na stronę www.pkin.pl. Tam śledźcie na bieżąco. Jeśli będzie można zwiedzać te podziemia, to na pewno tam będzie napisane. Także dziękujemy wam za dzisiaj. Pamiętajcie o subskrypcji. Zobaczcie nasze inne filmy. No i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie.